Trailer GTA 5 zdobył 98 milionów wyświetleń w 12 lat. Trailer GTA 6 zdobył ponad 90 milionów w jeden dzień. Niewątpliwie mamy do czynienia z najbardziej wyczekiwaną grą w historii. 10 lat minęło od premiery piątej odsłony. Gry, która stała się światowym fenomenem, zarobiła 8 miliardów dolarów i utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że ludzie z Rockstar Games to mistrzowie w tworzeniu gier z otwartym światem. Nic więc dziwnego, że gracze z wielką niecierpliwością wyczekiwali kontynuacji. Twórcy jednak przez długi czas unikali ujawniania o niej jakichkolwiek informacji. Dopiero w 2022 roku potwierdzili oni, że faktycznie nad nią pracują. Ale to właśnie teraz nadszedł moment, na który cała branża gier czekała tyle lat. Pierwszy zwiastun Grand Theft Auto 6. Bez przedłużania. Przyjrzyjmy się temu, jak zapowiada się najnowsza odsłona GTA. Rockstar nic nie pozostawia przypadkowi w swoich zwiastunach. Zawsze w przemyślany sposób prezentowali oni to, czym ma być ich produkt. Każdy kadr i występujący w nich element ma znaczenie. Standardowo dla studia pierwszy zwiastun skupia się na świecie gry. Tak było w GTA 4, GTA 5 i Red Dead Redemption 2. Oczywiście wracamy tutaj do Vice City. Wszystkie poszlaki wskazywały na to miejsce. Jest to też jedyne miasto, które nie doczekało się odświeżenia w uniwersum HD. No i szóstka w tytule pasuje idealnie do nazwy Vice City. Na początku widzimy drogę z przejeżdżającymi samochodami, w tym ciężarówkę z reklamą piwa Patriot, rzekę i przelatujący samolot. Wszystko ukazane w intensywnych, złoto-różowych barwach. Już pierwszy kadr sugeruje, gdzie zabierze nas ta odsłona. Pierwszy rzut oka na naszą protagonistkę. Właśnie, protagonistkę. Zgodnie z przeciekami w najnowszej odsłonie po raz pierwszy w historii będziemy mogli zagrać kobietą. Jej imię to Lucia i zgodnie z tym, co mówione było przed pojawieniem się zwiastuna, przedstawiona jest ona w więzieniu. Na ten moment nie wiemy, jak do niego trafiła. Jednak kryminalna przeszłość nie powinna być zaskoczeniem dla głównej postaci z GTA. Za kratami siedział również Tommy Vercetti, czyli protagonista Vice City. Czy jest to celowy zabieg? A może zwykły zbieg okoliczności? Na jednym ze zdjęć promocyjnych możemy zauważyć, że posiada ona na nodze opaskę dozoru elektronicznego, która jest zakładana dla skazanych, którzy mogą odbywać karę poza zakładem karnym. Może to sugerować, że nasza bohaterka na początku historii będzie znajdować się na zwolnieniu warunkowym. Do tego od razu widać progres w wyglądzie postaci. Szczególnie wyróżniają się tutaj realistycznie wyglądające włosy. Oświetlenie również wygląda świetnie. Widzimy jej rozmowę z pracownicą więzienia, która pyta ją, czy wie, dlaczego się tutaj znajduje. Na co ona odpowiada, że miała pecha. Przypomina to trochę pierwszy zwiastun GTA 5 i równie ironiczną odpowiedź Michaela, który powiedział, że przeprowadził się do Los Santos ze względu na pogodę. Myślę, że jest to scena z początku gry, w której Lucia przekazuje dla gracza kilka podstawowych informacji o sobie. Tak samo jak Michael w rozmowie ze swoim psychoterapeutą. Myślę, że późniejsze wydarzenia rozgrywają się właśnie na jej zwolnieniu warunkowym. Pierwsze ujęcie na panoramę miasta z perspektywy kultowej plaży, wyglądającej tutaj niemal identycznie jak South Beach w Miami. Rozciągające się po horyzont budynki robią wrażenie. Widzimy również przelatujący helikopter, samolot pasażerski, a nawet hydroplan ciągnący za sobą reklamę, co wcześniej nie miało miejsca w serii. W tej odsłonie nie będziemy mieli do dyspozycji jedynie miasta Vice City, ale cały stan nazwany tutaj Leonida, naturalnie wzorowany na Florydzie. Podjęto tutaj decyzję taką samą jak w piątce. Podobno dużą część mapy będą stanowiły mokradła wzorowane na regionie Everglades, znajdującym się w południowej części Florydy. Na przedstawionym ujęciu możemy zaobserwować płynący poduszkowiec z dwójką ludzi trzymających broń. Pierwsza scena, która naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Pod względem przyrody naprawdę widać tutaj ogromny progres względem piątki. Odbicia w wodzie, realistyczna roślinność i odlatujące flamingi wyglądają niezwykle sugestywnie. Wyraźnie widać tutaj doświadczenie Rockstar, które zyskali na tym polu w Red Dead Redemption 2. Same flamingi pojawiają się w serii po raz pierwszy. Najprawdopodobniej zwierzęta będą miały dużo większe znaczenie niż w poprzedniej odsłonie. Dzięki temu wszystkie tereny pozamiejskie mogą wydawać się żywe jak nigdy wcześniej. Znowu ujęcie na plażę. Pojawia się tutaj naprawdę dużo postaci o całkiem zróżnicowanej aparycji. Występowało to już w piątce, jednak ciała NPC-ów nie wydają się już zrobione z plastiku. Wrażenie robi również masa obiektów. Lodówki turystyczne, parasole, akcesoria plażowe, no i skutery wodne. Za tłumem widać również schowanego pick-upa z przyczepą podłodziową. Ciekawe, czy sami będziemy mogli zwodować łódź. W piątce mogliśmy już brać na haul auta specjalnym pojazdem, więc kto wie.
Ujęcie sportu. Widzimy motorówki, za których stery naturalnie będziemy mogli usiąść. Do tego w tle znajduje się również statek towarowy, a nad nim pracująca maszyneria. Chociaż raczej nieprawdopodobne jest, aby faktycznie rozładowywały one statki w trakcie gry. Ale kto wie? Przecież w 5 pojawił się fragment, w którym sami mogliśmy rozładować statek. Scenka, która również wydaje się zbyt złożona, aby mogła występować w grze. Dziewczyna wychyla się z siedzenia pasażera, a jadący przed nią mężczyzna ją nagrywa. Myślę, że to również wyreżyserowana wstawka. Podobne zabiegi występowały również w zwiastunie GTA V, jednak w samej rozgrywce już się one nie pojawiały. Ujęcie na odpicowane auta. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że tutaj również będziemy mieli możliwość tuningu zarówno wizualnego, jak i technicznego. Pytanie, jakie nowości wprowadzi tutaj Rockstar. Na ten moment możemy zauważyć samochód z wielkimi kołami i co za tym idzie, wysokim zawieszeniem. Poza tym należy również zwrócić uwagę na otwarty bagażnik. Może dostaniemy tutaj więcej możliwości interakcji z naszym pojazdem. W końcu już w 5 mogliśmy przełączać światła. Na ten moment naturalnie nie jestem w stanie nic powiedzieć o modelu jazdy, ponieważ nie mamy tutaj gameplayu. Jednak pozytywna i słoneczna atmosfera zdecydowanie skłania mnie ku myśleniu, że będzie on bardziej arcade'owy, tak jak miało to miejsce w 5. Męczenie się za kółkiem rodem z 4 raczej by tutaj nie pasowało. Nie zmienia to jednak faktu, że dobrze by było zobaczyć rozbudowany model zniszczeń z tamtej odsłony. Klub ze striptizem. Takie przypomnienie, że jest to seria dla dorosłego odbiorcy. Na wiele rzeczy można zwrócić tutaj uwagę. Znowu pojawia się tutaj bardzo dużo postaci, do tego wchodzących ze sobą w interakcję. Całkiem realistyczne oświetlenie i sporo szczegółów w postaci lecących banknotów czy niesionego szampana. 2 witających się kolesi. Raczej skłaniałbym się ku temu, że są to jakieś postacie fabularne, bo ilość detali jest całkiem imponująca. W tym wyraźny tatuaż na ramieniu, złota biżuteria i grill na zębach. Widać nawet poszczególne pasma na podkoszulku. Panorama miasta nocą. Z tej perspektywy widać, że nieźle się ono rozrosło od naszej ostatniej wizyty. Ciekawy, czy zasięg rysowania rzeczywiście będzie tak duży. Sam kształt jest również inny niż w Vice City. Tam mieliśmy 2 równolegle leżące względem siebie wyspy o podobnym rozmiarze. Tutaj widzimy stosunkowo wąską wyspę leżącą prostopadle do centrum miasta. Myślę, że może być to teren, który w Vice City łączył obie wyspy. Ulica Ocean Drive, na której na początku gry mieszkał Tommy Vercetti. Widzimy tutaj szereg luksusowych samochodów, w tym jeden mogący przypominać białego Infernusa, którym poruszał się Tommy. Jednak tutaj jest to cheata. Może jest to celowe puszczenie oka do fanów. Poza tym świetnie prezentują się tutaj również neony na hotelach. Do tego spójrzcie na to. Koleś ma na ramieniu iguanę. Impreza w klubie, do których na pewno będziemy mogli udać się samemu albo ze znajomymi. Tutaj również klimatu nadaje światło i cień. Kolejne ujęcie pokazujące teren pozamiejski. Najbardziej należy zwrócić tutaj uwagę na statek towarowy, który płynie. Nigdy wcześniej coś takiego nie miało miejsca. Pytanie, czy będzie to jedynie element dekoracji, czy może będziemy mogli również stanąć za jego ster. Sporo luksusów w tym zwiastunie. Tym razem impreza na dachu budynku z dziewczyną noszącą strój marki Sessanta Nowe, będącego growym odpowiednikiem Louis Vuitton. Szczyty miejskiej infrastruktury zwykle w serii były puste, więc może teraz się to zmieni. No, tak na wypadek, jakby ktoś miał wątpliwości, gdzie ma miejsce ta odsłona. Dobra, tutaj pierwszy raz pojawia się element, który dość często występuje w zwiastunie. Vice City miało miejsce w latach 80. Tutaj jednak będzie to współczesność, więc naturalnie pojawiają się tutaj media społecznościowe, które występowały również w GTA V za sprawą Life Invadera. Jednak najwidoczniej tutaj zostanie położony na to dużo większy nacisk. Widać tutaj rolki podobne do tych z Instagrama czy TikToka. Z pewnością będziemy mogli korzystać z tej aplikacji w trakcie gry. Nowe filmiki zapewne będą stawały się dla nas dostępne wraz z rozwojem fabuły, tak jak przykładowo posty na Life Invaderze. Widzimy ikony polubienia, zostawienia komentarza i obserwowania autora. Ciekawe, czy pojawi się tutaj opcja pozostawiania predefiniowanych komentarzy w sposób podobny, jak miało to miejsce na przykład przy odpowiadaniu na maile w GTA V. Z nowych zwierząt pojawiają się tutaj również faktycznie występujące na Florydzie krokodyle. Może nawet będzie nam dane znaleźć jakiegoś wylegującego się w czyimś basenie, jak na tym ujęciu. Ciekawe, czy tutaj również będzie dane nam zapolować. Poza tym imponować może znajdująca się na podwórku roślinność. Tak jak mówiłem wcześniej, to naprawdę nowy poziom względem poprzednika. Dziewczyna twerkująca na dachu jadącego samochodu? Nie ma sprawy. Rockstar uwielbia parodiować rzeczywistość, a że w tym przypadku bierze się za stan, w którym jest masa wariatów, idiotów i lekomanów, to możemy liczyć na sporo dość absurdalnych sytuacji.
Chcę tutaj jeszcze raz zaznaczyć, że te 3 ujęcia, które właśnie się pojawiły, są pokazywane z perspektywy serwisu społecznościowego. Podejrzewam, że takie oto wyreżyserowane przez twórców scenki będziemy mogli oglądać tylko na telefonie naszego protagonisty. Uświadczenie ich w świecie gry raczej może być mniej realne, tak jak wspominałem wcześniej. Chociaż to jest Rockstar. Kto jak kto, ale oni na pewno mogą nas nieźle zaskoczyć. Wydarzenie drifterów na środku ulicy. Tutaj również ciężko powiedzieć, czy będziemy mogli natknąć się na taką sytuację podczas gry. Kolejna rolka. Tym razem jednak zawierająca komentarze. Ogólnie dużo ujęć prezentuje bawiące się młode osoby. Zdecydowanie większy nacisk położono tutaj na ukazanie rozrywkowej strony świata gry, niż w pierwszym zwiastunie 5. Prawie pewne jest, że fabuła będzie lekka i humorystyczna, jak w ostatniej odsłonie, a nie poważna jak w 4. Chociaż tak jak zawsze będzie stanowić pesymistyczny komentarz do prezentowanej w satyryczny sposób rzeczywistości. Ujęcie z kamery monitoringu, na którym widać krokodyla wchodzącego do sklepu. Już wcześniej mieliśmy jednego, który leżał w basenie, więc może jest to sugestia, że tutaj zwierzęta będą mogły zapuszczać się bliżej ludzi. Na pewno byłby to fajny dodatek. W poprzedniczce takie rzeczy nie miały miejsca. Poza tym świetnie wygląda tutaj oświetlenie wpadające przez okna. Ujęcie z kamery policyjnej, podczas której widzimy szturm na mieszkanie. To fragment misji fabularnej, czy może jednak będzie dane nam podejmować podobne działania w trakcie rozgrywki. Misje policyjne nie pojawiły się w GTA V, jednak występowały w dość zaawansowanej formie w GTA IV, więc może jest coś na rzeczy. Policja goniąca uciekającego mężczyznę. W poprzednim GTA niemal jedynie skupiała się na naszych protagonistach. Fragment ten sugeruje, że nie tylko my będziemy popełniać tutaj wykroczenia i będziemy za nie ścigani. Redneck przeprasza za złą jazdę, jak to napisał autor. W GTA żaden gracz raczej nie jeździ szczególnie przepisowo, więc mielibyśmy sporo okazji do tego, abyśmy stali się adresatem takich leonidowych przeprosin. Rockstar zdecydowanie będzie chciał nam pokazać cały przekrój tutejszego społeczeństwa. Koleś z gaciami do pępka i spodniami do bioder. Fajnie, że będzie nam dane zobaczyć postacie ubrane w mniej typowy sposób. Poza tym nasz modniś próbuje właśnie stanąć na drzwiach swojego samochodu podczas jazdy. A tu z kolei koleś w klapkach, skarpetach i stringach podlewa ogródek. Wspominałem o dziwakach? Myślę, że podobnych sytuacji uświadczymy w grze dużo więcej. Wiele z takich scenek, w tym te, które widzieliśmy wcześniej, jest zainspirowana faktycznymi wiralami, które miały miejsce na Florydzie. Twórcy naprawdę mają się czym tutaj inspirować. Dziewczyna wygłupiająca się przed obiektywem kamery podczas festiwalu offroadowego Thrill-Billy Mud Club, będącego parodią Redneck Mud Park. Może być to wyreżyserowany fragment, który ma zasugerować to, że postacie niezależne w jeszcze większym stopniu będą na nas reagować. Chociaż może jest to faktyczna animacja, którą będą oni wykonywać przed nami. Rockstar świetnie oddaje rzeczywistość w swoich światach. Jako że akcja rozgrywa się współcześnie, to telefony i internet zdecydowanie będą miały tutaj duże znaczenie, więc może postacie niezależne będą reagować na to, czy ich nagrywamy. Tak samo jak reagują, gdy celujemy do nich z broni. Do tego należy zwrócić uwagę na to, że są oni cali w błocie. Może jest to sugestia, że postacie będą mogły się ubrudzić, co nie zdarzało się poprzednio. Do tego ciekawym detalem jest to, że sam obiektyw kamery również jest tutaj zachlapany. Kolejna wstawka z mediów społecznościowych. Tym razem kobieta w koszuli nocnej z 2 młotkami w rękach mówi wprost do kamery: patrzcie, kto wrócił. Najprawdopodobniej będzie to jakaś postać fabularna, ponieważ jak na razie prawie nikt nie wypowiada tutaj ani słowa. Koleś na imprezie upadający na stolik. Fajnie, jakby pojawiło się w tej części chociaż śladowe niszczenie otoczenia. Jednak bardziej wygląda to jak fragment cutscenki. Humorystyczna reklama leku dla ludzi z zaburzeniami dysocjacyjnymi. Tak jak mówiłem, Rockstar w serii GTA zawsze pieczołowicie odwzorowuje prawdziwy świat. A jako że Floryda ma masę lekomanów, to naturalnie uwzględnił to w swojej grze w taki prześmiewczy sposób. Przy okazji widzimy przejeżdżające na sygnale samochody policyjne. Dopiero teraz mamy pierwsze ujęcie na naszego drugiego protagonistę. Przecieki mówią, że ma na imię Jason. Jest on chłopakiem Lucii. Opowieść ma nawiązywać do Bonnie i Clyda, pary amerykańskich przestępców z lat 30. W GTA nie było jeszcze sytuacji, aby związek był istotnym elementem fabuły. Jedynie w 5 mogliśmy obserwować dysfunkcyjne życie rodzinne Michaela. Byłoby miło zobaczyć tutaj dwójkę ludzi będących ze sobą w bardziej normalnej relacji. O ile tak można nazwać relację pary przestępców. Do tego lecący w tle utwór to Love is a Long Road autorstwa Toma Petty'ego, który sam urodził się na Florydzie. Piosenka opowiada o trudnej miłości, co również na pewno nie jest tutaj bez znaczenia. Na pewno jest to scena zaraz po jakimś napadzie. W końcu Lucia ma na szyi bandamę, a przed chwilą minęły ich radiowozy na sygnale.
znana z poprzednich części stacja telewizyjna Weasel News. Z pewnością tutaj również będziemy mogli oglądać telewizję, a nawet wiadomości z wydarzeń w Vice City, jak w tym przypadku. Uniwersum GTA jest niezwykle bogate i posiada masę parodii rzeczywistych marek. Wytatuowany więzień pokazywany w hiszpańskiej telewizji, prawdopodobnie opartej na Telemundo. Raczej nie jest to postać fabularna, a po prostu fragment programu, który możemy obejrzeć w telewizji. W międzyczasie Lucia mówi: jeżeli chcemy się z tego wyplątać, musimy trzymać się razem. Na ten moment ciężko powiedzieć, o co może chodzić. Jednak w mojej opinii może być mowa o jakiejś sytuacji, w którą wplątała się para, co zmusiło ich do większego zaangażowania się w działalność przestępczą. Podobnie jak było w przypadku Michaela w GTA V. Może są komuś winni pieniądze, albo zadarli z niewłaściwą osobą. Scena napadu w sklepie. Tutaj również można zachwycić się jakością grafiki. Chociażby znajdujące się po prawej stronie alkohole wyglądają naprawdę realistycznie. Tutaj znowu widać, że grafika dość wyraźnie rozwinęła się pod względem głównych postaci. Można zobaczyć zmarszczki i przebarwienia na skórze Jasona, czy dziurki po kolczykach. Postacie odzywają się tutaj jak na lekarstwo, więc muszę się pochylić nad tym, co mówią nasi bohaterowie. Lucia pyta "Trust?", na co Jason odpowiada "Trust". Co zostało przetłumaczone na "Ufasz mi?" Ufam. Jeżeli tłumacze mieli odpowiedni kontekst, a raczej tak, to może być to część jakiejś istotnej rozmowy między nimi. Być może coś związanego z ich życiem przestępczym. W końcu w następnym ujęciu mamy napad na sklep. Jestem niemal pewny, że jest to fragment jednej z misji głównych. Jednak napadanie na sklepy z pewnością pojawi się również jako aktywność poboczna. Zresztą po raz pierwszy pojawiły się one właśnie w Vice City. A tak w ogóle to na drzwiach mamy reklamę piwa za 99 centów o ironicznej nazwie Dignity, czyli godność. Jest tutaj też kolorowa nalepka z napisem Petty Forever, co jest oczywistym nawiązaniem do autora lecącej w tle piosenki i albumu, z którego pochodzi. Premiera w 2025 roku. Żadne zaskoczenie. Sytuacja podobna jak w przypadku GTA V i Red Dead Redemption 2. Według informacji prasowej premiera będzie miała miejsce na PS5 i Xbox Series X i S. Brak wersji PC na premierę również nie jest dla Rockstara nowością. Prawdopodobnie będziemy mogli się jej spodziewać jakiś rok po premierze na konsolach. I to wszystko. Jak wrażenia? Wiem, że to dopiero pierwsze dni od premiery ekstremalnie wyczekiwanego zwiastuna, więc prawie wszyscy jesteśmy jeszcze mocno podekscytowani. Jednak możemy przyznać, że to, co zobaczyliśmy, prezentuje się całkiem dobrze. Największe wrażenie wywarła na mnie roślinność o niespotykanej dla serii szczegółowości. Do tego oświetlenie nie tylko nadaje klimatu, ale również sprawia, że wszystkie miejscówki wydają się jeszcze bardziej realistyczne. Wpływa na to również zwiększenie szczegółowości modeli postaci, szczególnie skóry, włosów i ilości mniejszych szczegółów. Niektórzy mogą narzekać, że grafika nie jest tak spektakularna, jak można by się było spodziewać. I jestem w stanie to zrozumieć, jednak należy pamiętać, że będzie to ogromna gra z otwartym światem, a nie liniowa i oskryptowana opowieść. Więc oczywiście twórcy nie mogą nam zaprezentować takiej grafiki jak w najnowszych grach od Naughty Dog. Sam świat gry również robi fantastyczne wrażenie. Nie tylko pod względem wykonania miejscówek, ale również tego, jak bardzo wydaje się on żywy. Na szczegóły dotyczące fabuły i rozgrywki będziemy musieli jednak poczekać. Na razie pokazano nam to, co najważniejsze. Dajcie znać, czy podoba wam się to, co Rockstar nam zaprezentował. I napiszcie, co udało wam się wypatrzeć. A także, co chcielibyście zobaczyć w najnowszej odsłonie. To by było na tyle. Na razie.